Spróbuję jeszcze na niej pojechać na dętce TPU. Zobaczymy, może ta dętka wytrzyma w tym. No szkoda mi tej nowej opony zakładać. Lepiej mieć rezerwę. Ewentualnie tą tutaj. Potem jakoś potnę na kawałki, żeby mieć ewentualnie, żeby coś zalepić, jakbym nie znalazł czegoś po drodze, bo jakiejś rewelacji tutaj w sklepach to nie ma. Tą, którą kupiłem wczoraj, gościu nie miał więcej. Napisali mi tam ze sklepu, że nie mają tych katorsinów, w ogóle nie mają opon. Ja pierdzielę. Także muszę jechać do Adelaide, a to bardzo prawdopodobnie wszystko popsuje. No bo nie zdążę po prostu na nic. Spróbuję powalczyć z tą oponą. Dzisiaj pada, kurde. Znaczy teraz nie pada, ale rano lało jak nie wiem i ma potem też padać. Na razie ją pompuję, zobaczymy na dętce. Tutaj knot jest. Jakieś stare jeszcze wywoneczki, gdzieś tam wyciski spod tej opony. 3,62. Dobiję ją do 4, powinno chyba być ok. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piję kawę na stacji benzynowej i myślę, co tutaj robić, żeby skończyć tą wyprawę, tak jak sobie zaplanowałem. Ona pompowało się, dobra. Zaraz zobaczymy, będziemy jechać. No, słońca nie ma, ale nie zgadniecie, w którą stronę wiatr wieje. No jest ciężko zgadnąć w ogóle. Czy jadę z wiatrem, czy pod wiatr. Ja pierdzielę. Oczywiście, że pod wiatr, bo jakby inaczej. O, teraz z pozytywnych rzeczy to bardzo tutaj ładnie jest, zielono. Już nie będę narzekał na żaden wiatr, ani na nic, tylko jak ja dorwę tego, co ten wiatr wymyślił, to ja mu nogi z dupy powyrywam. Normalnie. Ale ogólnie jest fajnie. Nie wiem, powietrze mi teraz z tyłu trochę schodzi, także będę musiał to jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że znajdę jakiś, nie wiem, sklep w ogóle. Trochę dziwne, że taki wielki kraj, taki bogaty kraj, duże miasta i cywilizowane i w miasteczkach 20-30 tysięcy nie mają opon. Ani, nie wiem, jakichś tam podstawowych rzeczy tak naprawdę. Jeden kraj ma kontrolę na granicy. Nie wolno wwozić świeżych owoców, warzyw. Tu jest stacja kontroli. Będą sprawdzać bagaż, kurczę, czy nie przewożę banana na przykład. Albo jabłka w tym samym kraju. No, nieźle. No zobaczymy, czy mi się coś uda nagrać w ogóle. I came from 140 kilometers from here. Mildura. Okay. Pretty good effort. All right, thank you. Do up your feet. Oh yeah, thank you. Thank you. What was that? Ulubione początki dnia. Droga zamknięta. Panie Komut. No raczej chyba dzisiaj to nie na kąpanie pogoda. Czy się tam kąpać się można? Nie wiem, czy 20 stopni w ogóle jest. Winogrona. Znana jest południowa Australia z robienia win. Większość win, które można kupić w Polsce,
To jest właśnie z tego regionu tutaj. Bardzo dobre wina. No akurat nie piję, także nie smakuje. No proszę, flaga Australii, no i flaga Grecji. Ładnie tutaj jest, naprawdę. Typowo australijski widok na równinie. Chociaż tam widzę górki, więc zacznę się pod górkę trochę dzisiaj. Chyba trochę ponad 1000 przewyższeń mam. Ale jedzie się świetnie, bo jest z wiatrem. Czasem z boku ten wiatr wieje, ale tak ogólnie jest z wiatrem. Mocno nie wieje. No jest 32 stopnie. No i jest dosyć ambitny plan, żeby zrobić 240 km dzisiaj. Zobaczymy. Oczywiście no muszę zrobić, bo mam hotel zabukowany. Czy tam jakąś stację. Garmin jest na maksa i go nawet nie widać na telefonie. Za bardzo. Trzeba zakryć rękę, żeby było widać. Trzeba zrobić cień, żeby było widać wyświetlacz. Nie wiem, czy to muchę widać, ale z tego tyle. Normalnie obłażą mnie. Z górki teraz będę albo na prosto jechał, to im ucieknę. Tutaj to mi bardzo Hiszpanię przypomina. W kraju Basków przed Pirenejami bardzo podobne tereny. Zresztą w środku Hiszpanii też. Prawie jak w domu. Masakra. Te muchy to masakra. Ale fajny widok. Wstałem o 4, znaczy się obudziłem się o 4, jest po 5, jakoś nie mogę z łóżka zwlec. Czasem się ma dni zwątpienia. Patrzę na ten wiatr i na tą pogodę, jaką zapowiadają. Od Port Augusta. A dzisiaj jest plan. Dojechać do Port Augusta. Obejrzeć tam rower, te opony. Jezus, one są tak poklejone, pociapane. Tymi łatkami. Nie łatkami, tymi knotami. Nawet słychać to, jak się jedzie na rowerze, takie tu. Ale dobra. Pozytywnie musi być. Trzeba się pozytywnie nastawić. Przyjechałem dzisiaj spałem w jakiejś stacji przy kościele. Nie wiem, jedyna miejscówka, jaka była, jaką znalazłem na Bookingu. Nie wiem, ile tutaj mieszka ludzi, może ze 100 osób. Nie wychodziłem w ogóle wczoraj, żeby cokolwiek nagrać, bo taki padnięty byłem, że po tych 240 kilometrach, że po prostu zjadłem coś i walnąłem się na łóżko i w sumie poszedłem spać. Jakiś tam prysznic. A tak to wygląda. $130 chyba za to zapłaciłem. Z telewizora nawet go nie włączałem. Kuchnia, kuchenka. To. Jest nawet pralnia. Tutaj. Jest prysznic. Jest wanna. Także no fajne miejsce.
Kurde, jakiś smród niesamowity jest. Taki siarkowaty. Nie wiem, co to jest. Jak samochód jakiś przejedzie, to już w ogóle. Autostrada do piekła. Trochę szutrem dzisiaj. Ale jak trzeba, to trzeba. By dotrzeć do celu. No i takie rzeczy przy drodze można spotkać. Stary Chevrolet. Jeszcze by go wyremontował pewnie. Dla zainteresowanych. No opony mi już nie trzymają za bardzo powietrza, chyba trzeba będzie dętki zakładać, bo z przodu już mam dętkę, ale z tyłu jeszcze mam mleko, zalałem mlekiem ekstra, no ale nie daje rady. Puszczę cały czas przy tej temperaturze powietrza. Dzisiaj to by mi się gravel przydał, szutrów było dużo, ta droga to normalnie kamienie zalane asfaltem. Trzepie jak masakra. Zajęło mi prawie 45 minut załatanie opony, założenie dętki i napompowanie. Musiałem podładować jeszcze pompkę, bo ręczna w ogóle nie dała rady. Się tak nagrzała na słońcu, że masakra. A ta elektryczna mi się rozładowała po prostu po drugim razie. I musiałem ją podładować trochę. No, zostało mi z 20 km. Chyba z 8 km jeszcze na tej drodze. Mam nadzieję, że następny zakręt będzie bardziej pozytywny. Tam jest Port Augusta. Dotarłem do Port Augusta. Sprawa ma się tak. Straciłem strasznie dużo czasu dzisiaj na klejenie opony, na wkładanie tych no, jak to się nazywa, knotów do dziur. Musiałem wsadzić dętkę do tyłu też, bo już po prostu kompletnie nie trzyma to mleko. Musiałem dopompowywać co chwilę. No, tak wygląda Port Augusta. Most. Napisałem do tego gościa, co tam ma wysyłkowy sklep. Ma jakąś tam 28 oponę i tak rozważam, żeby ją wziąć jako zapasową. Drugą zapasową, dojechać po prostu te Pirelli, dokupić z 2 dętki i zaryzykować. Zostało mi 2300 km, więc w sumie tego najgorszego, bo tam już nic nie będzie. Teraz jak wyjadę z tego miasta, to kompletnie nic nie ma. Oprócz chyba jakiegoś tam kurortu turystycznego w Ceduna, to potem są tylko stacje benzynowe i motele do spania. I kompletnie nic. Co 200 km. Więc jest jakaś stacja benzynowa. Więc to jest trochę ryzyko. Jeszcze mam opcję, żeby wypożyczyć samochód jutro rano, pojechać do Adelaide, to jest 300 km i kupić opony tam. I wrócić wieczorem i... no nie wiem, myślę. Udało mi się dostać oponę 28 mm zwijaną, gdzie jako druga rezerwa. Także jestem w miarę zabezpieczony na tą ostatnią część podróży, której tak naprawdę najbardziej się obawiałem, ale no mam nadzieję, że to wszystko starczy. Jeszcze co do opon, to jak zamawiałem rower, to prosiłem ten sklep włoski, żeby wsadzili mi Continentala Picato Shin albo Hard Shell, albo nawet Schwalbe Marathon. No, no oni oczywiście zrobili to po swojemu. Wysyłali mi, nie wiem czy zapomnieli, czy nie dopatrzyli, wysłali mi to na tych oponach Pirelli. Także to nie jest tak, że ja
Nie przygotowałem się do tego wyjazdu, ale próbowałem też kupić opony w Sydney, ale to było tam przyleciałem 26 wieczorem. A wszystkie sklepy chyba oprócz jednego rowerowego, jaki tam znalazłem, były otwarte dopiero od 2 stycznia. Mieli przerwę świąteczną do 2 stycznia, także żadnych opon tam też nie znalazłem. Myślałem, że znajdę tutaj gdzieś po drodze, że niestety nie przejeżdżałem przez żadne większe miasto. Myślałem, że właśnie tutaj w Port Augusta znajdę, albo w Adelaide, a do Adelaide nie jechałem. No to się skończyło jak się skończyło. Jadę z jakimiś ulepami oponowymi, jako zapasy. Ale myślę, że dam radę. Dzisiaj będę jechał w nocy. Mam długą drogę. Czekam aż tylko trochę słońce opadnie i temperatura muszę oszczędzać bateria na lampkę, powerbanka i takie rzeczy, także no będzie ciekawe. Miejscowość Siduna. 300 km dzisiaj do przejechania. Nie będzie zasięgu w ogóle. Dopiero chyba jak dojadę do hotelu, to jakieś tam Wi-Fi jest i chyba jakiś tam zasięg, ale nie wiem, czy jest 4G w ogóle. Także zobaczymy, jak to będzie. To są uroki jazdy przez całą noc. Po środku niczego. Stacja benzynowa, następna stacja benzynowa. I hotel za 90 km. Mają tutaj domki jakieś też. Tak, proszę Państwa, trzeba jechać. Zasłoniętym. Ale na 144 stopniach. Po prostu pomaga i to bardzo. Polecam, jakby ktoś kiedyś jechał w gorącym, żeby się zakryć całemu. Mam nawet kurtkę zimową, także może założę. Będzie jeszcze lepiej. Blue Airport. Dziś zrobiłem 297 km. Dużo wody ze sobą wiodłem. I dokupowałem cały czas, także lekko nie było, ale był dobry wiatr. Jutro najbliższa stacja benzynowa 187 km. Dzisiaj tak wygląda ta miejscówka na odludziu. A kiedyś wyglądało to tak. ,5 litra wody zapakowane. 2 bidony będą. Jadę na granicę Australii Zachodniej. Nie mogę się skontaktować z hotelem, także nie wiem, czy jakieś spanie będzie, czy nie, czy znowu nie będę musiał jechać po nocy. Oby nie, bo już jestem zmęczony, naprawdę. Mam nadzieję, że też tak gorąco dzisiaj nie będzie, jak było wczoraj. Jakichś rekordów nie mam zamiaru bić. Ale tak to wygląda. Pokój tutaj miałem. Spokój. Zjadłem śniadanie i się zbieram. Trochę się śpieszę, także do następnego. Trochę się zachmurzyło dzisiaj. Temperatura jest bardzo fajna. Powyżej 20. Wiatr jest
nie w plecy, z boku trochę. Także nie jest tak fajnie jak było wczoraj, ale nie jest też tak gorąco i chyba tak gorąco dzisiaj nie będzie. Odległości zaczynają się robić naprawdę dosyć duże. Do najbliższego hotelu dzisiaj mam 200. Musiałem dzwonić. Oczywiście zasięgu nie ma tutaj nigdzie. Ja kupiłem... Właściwie w konia mnie zrobili na lotnisku, bo kupiłem jakąś tam, nie wiem, kartę z zasięgiem Telstry, która ma wzdłuż tej drogi. Ale okazuje się, że Telstra to największa sieć telekomunikacyjna czy komórkowa. Użyczę im zasięg, tylko że ogranicza ten zasięg i tego zasięgu tutaj nie ma. Także musiałem kupić dodatkowo jakąś pakę na mój norweski telefon. Próbowałem kupić na Revoluta, wywaliłem tylko 100 do śmietnika, bo też nie działa. SIM kartę Revoluta. Także dobra, nie ma co narzekać, jedziemy dalej. Wczoraj powiem tylko tyle, że przejechałem te 297 km na raz. I po prostu byłem nawet wzruszony, powiem, bo z taką wagą, w taką temperaturę ja nigdy tyle kilometrów nie przejechałem w jeden dzień ze średnią 25 km na godzinę. A ja wiozę ze sobą po 6 kg wody, litrów przynajmniej. Także lekko nie jest. Na tej drodze tutaj wyczytałem wczoraj ginie ginie najwięcej rowerzystów, ale nie z powodu dzikich zwierząt czy węży, których tutaj jest masa, ale przez samochody. Po prostu ludzie tutaj mają wywalone. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo jedzie ktoś z samochodem i widzi tutaj rowerzystę raz na tydzień. Jak on straci nawet minutę na to, żeby zwolnić, a ruch też tutaj nie jest jakiś w ogóle, bo tutaj jak widzicie w ogóle, że jedzie jakiś tam samochód na 5 minut, to nie, oni cisną, chłopie, tutaj ciebie na takie pobocze, na piach. Także w Polsce, proszę Państwa, nie jest tak źle jak tutaj. Teraz kilka słów wyjaśnień co do podróży. Dojechałem do Porto Augusta. Tam byłem umówiony z kolesiem na zakup. Okazało się, że koleś ma wywalony. Nie pojawił się. Napisał mnie SMS-a, że może być na następny dzień dopiero po 14. Kurde, po 14, bo ja nie mam tyle czasu. Pojechałem do sklepu branżowego. Znalazłem oponę 32 mm ostatnio. O, muszę zjechać. Tak się tu jeździ pato. I dalej na ten temat. Wchodzę na opony 32 mm. Nie wiem co to za jakaś tam jest. Zrobiłem zdjęcie na innym filmie, to go dokleję. Po prostu, żeby mieć zapasówkę. Tu kupiłem 2 dętki, takie zwykłe, najzwyklejsze w świecie, z długim wentylem, żeby mieć, i zestaw naprawczy do dętków. No ale jadę jeszcze na Pirelli. Są tak poklejone, ja nie wiem ile tam knotów wsadziłem. Knotów chyba mi zostały tylko 2 jeszcze, także będę musiał pewnie oponę zaraz zmienić. Zresztą nie zaraz, ale za niedługo. No i postanowiłem nie zostawać w Porto Augusta, bo już się zaczął robić wieczór. Mówię, co ja pójdę spać, będę wstał. Wydam tylko pieniądze na hotel. A zobaczyłem, że wiatr jest dosyć pomyślny. I postanowiłem jechać wieczorem. No i oczywiście, siedząc w McDonaldzie, zacząłem robić update Garmina, który się kurczę wyłączył. I w ogóle z zero w nim życia. No dobra, no jadę bez Garmina. Zegarek miałem rozładowany. Telefonu nie chciałem używać do nagrywania, bo
No bo miałem całą noc jazdy, mało baterii, jakby się coś stało. Powerbanka używałem do latarki. No i jechałem tak do miejscowości Kimba. Zajechałem tam w nocy nad ranem. Położyłem się spać w parku w ławce. No i przespałem tam chyba 3 godziny. No dobra, jadę dalej, kurczę, wiatr jest świetny. Także średnia mi tam wychodziła 24-25 na godzinę, obciążona. Trzeba korzystać. No i zrobiłem 440 km do miejscowości przez całą noc i przez cały dzień. Czas tym spać. Do miejscowości Siduna. Tam znalazłem sobie hotel. No i Garmin odcił. No i dobra, jadę z Garminem, także możecie sobie tam, oficjalnie jest wykreślone, że mam przejechane Port Augusta, Sedona na rowerze. Możecie sprawdzić, autobusów tam nie ma. Jest tylko jeden w tygodniu, chyba w poniedziałki jeździ. A to był piątek, bodajże. No nieważne. No i od Ceduny wczoraj właśnie zrobiłem 297 km. Już z Garminem. Także mam nadzieję, że się więcej nic nie wydarzy. Problem jest taki też, że trzeba rezerwować hotele, bo jest sezon. Ceny to kosmos w ogóle jest. Ceny wody, wszystkiego. Ja nie wiem, ja wchodzę do sklepu i wydaję 150 zł na kilka butelek wody i jakąś kolę. Także budżet już jest taki dosyć przekroczony i trzeba jechać na karcie kredytowej. No dobra, to się ogarnie. Jak się wróci do domu. W każdym razie to planowanie jest dosyć też ciężkie, bo nie ma internetu. Niektóre hotele w ogóle są niedostępne na Bookingu, trzeba do nich dzwonić. Godziny otwarcia mają bodajże chyba od, nie wiem, 10 do 20 i trzeba się w tym czasie wyrobić, bo się śpi przed drzwiami wtedy po prostu. Tak to jest. Jakiś normalny. Było fajnie, ale wiatr się zmienił dosłownie o 180 stopni, teraz wieje prosto na mnie. A droga jest cały czas prosta. Także będzie ciężki dzień. Zostało mi 160 km. Mam nadzieję, że osłabnie chociaż ten wiatr za jakiś czas. Wiatr trochę osłabł, także jest dobrze. Znaczy nie jest dobrze, jest pozytywnie. Mam nadzieję tylko, że nie zacznie znowu wiać tak mocno jak wiało. Coś trzeba zjeść na parkingu i dalej w drogę. Uwaga na kamerę. Wielbłądy znaczy się. Kangury i koale. Następne 88 km. Będę uważał. Australia Południowa 9,5 godziny do przodu, czas Australia Zachodnia 7 godzin do przodu i czas lokalny 7 godzin 45 minut. Kolejna kontrola. Przy żywności się nie przywozi owoców i warzyw. O, śniadanie kupione. Następny postój za chyba 80 km w Mandurpilla. Tam jest hotel. A potem Madura, to jest chyba 185 km stąd. Muszę zadzwonić, zarezerwować hotel, bo wszystko się tutaj widzę wynajmuje w ciągu wieczoru. Dzisiaj jestem w Ikola. Taka sytuacja była wczoraj, że
jak przejeżdżałem tutaj przez tą granicę Australii Wschodniej, przepraszam, południowej i zachodniej, to sprawdzali mnie tam, czy nie mam jakichś owoców i warzyw. No i mam flagę norweską na rowerze. Dostałem od dziecka i polskiej nie mam, bo została w Polsce niestety, ale zawsze wożę ze sobą polską. No i laska się pyta, czy z Norwegii jestem. Mówię, że tak. No. To przeszliśmy na norweski. Oczywiście sprawdziła wszystko. Pogadaliśmy trochę. No i taka sytuacja, że okazało się, że no nagle się zapytaliśmy, skąd ona w Norwegii jest, tak i w ogóle. I mówi, że mieszkała w Arendal, to takie miasto. Ja też tam mieszkałem i ona mówi, że mieszkała tam i tam. I ja mówię, na tej wyspie, na Trumoja? Ona mówi, tak, w takim białym domu na samym końcu tam. Ja mówię, kurde, to był nasz dom. I okazało się, że ona kupiła nasz dom w 2016 roku. I świat jest mały. Wrzucam tutaj bildę, zdjęcie, naprawdę. Naprawdę świat jest mały. Będzie dziś się grzało. Wieje trochę. Znaczy się jadę pod wiatr, ale nie czuć tego wiatru za bardzo. No trochę czuć tam pewnie po średniej, że nie jest 26 czy 27 czy 25, a 22, 23. Ale nie jest jakieś to uciążliwe, tak jak wczoraj idzie. Czułem się jak na molo w Sopocie. Zostało mi 155 km do hotelu, czyli taki krótszy dystans dzisiaj z Ikola do Madrubilla. Nie, przepraszam, Madrubilla to będzie postój do Madura. No. Zaczął się następny problem, bo trochę się boję jechać, bo te wielkie samochody naprawdę spychają, a teraz już w ogóle nie mam pobocza tutaj na tej drodze. Także jak coś jedzie z tyłu, to no muszę zjeżdżać po prostu na piach na bok. Kolejnym problemem to jest to coś. To w ogóle nie działa. Mi piszczy, jak nic nie jedzie. Nie wiem, chyba cień jakiś widzi, kurde, jakieś duchy samochodów. A jak coś jedzie, to w ogóle tego nie widzi. Może co trzeci samochód. A czasami to jak mnie już wyprzedzą, dopiero zaczyna mi tak na czerwono, że nie wiem, z tego co pamiętam, to Garmina, ten radar był 100 razy lepszy. Miałem tak samo ulokowany. I on sczytywał mi wszystkie samochody w sumie tak do 150 metrów. No, ten IGP Sport to ja nie wiem, tam youtuberzy to mogą sobie chwalić chyba. I niech sobie chwalą, ale ja już tego więcej nie będę używał. Leci do śmietnika albo na jakiś giveaway. Dla kogoś, kto chce się z tym męczyć. No i dlaczego nie wziąłem Garmina? No bo go ukarałem za to, że nie ma USB-C ładowania, tylko jeszcze to stałe małe USB, które mnie denerwuje, a i tak kupiłem lampkę Bontragera, która ma takie same ładowanie, także i tak mam ten kabelek i tak. Także żałuję, że go nie wziąłem. No i jeszcze z pamiętnika zapomnianych rzeczy zapomniałem z poprzedniego hotelu, bo się rano spieszyłem. Przejściówkę oczywiście do ładowania, no dobra, kosztuje tam 15 zł. No ale nie mam gdzie jej kupić teraz i na szczęście mam jakąś tam małą ładowarkę na tą australijską. Kupiłem w australijskim sklepie jakąś małą na jedną USB zwykłe i USB-A i USB-C. Także jakoś sobie z tym radzę. No ale rzeczy zapomniane to i zaginione w tej podróży będą chyba główną atrakcją.